Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Witam Was już, jak widzicie, w świątecznym klimacie. Dajcie znać, jak się Wam podoba mój wystrój, bo ja muszę przyznać, że się jaram. Różowa choinka, lampki, 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 mniejsza. Najpierw dajcie mi wytłumaczyć historię w ogóle tego odcinka, bo ja sama aż nie jestem w stanie po prostu tego zrozumieć. A więc, moim założeniem było coś takiego, że zrobię 2 filmy na święta. W jednym chciałam odtworzyć jakiś świąteczny makijaż Nikki Tutorials, a w drugim stwierdziłam, że zrobię dla Was jakąś fajną, świąteczną transformację i pójdę na całość i zamienię się w Grincha. I nagle patrzę na YouTube'a w poszukiwaniu jakiegoś fajnego makijażu świątecznego od Nikki Tutorials, no i jest Grinch. I tak sobie myślę, nie no, przecież ja chciałam zrobić transformację na Grincha w te święta. I jednocześnie chciałam odtworzyć jakiś makijaż Nikki Tutorials. Więc te dwie rzeczy łączą się w jedno i dzisiaj odtworzę świąteczny makijaż Grincha od Nikki Tutorials. Wiem, że u niej to nie był taki typowo świąteczny film, tylko część innego challenge'u Never Would I Ever, który też przy okazji zamierzam zrobić, więc jeżeli uważacie, że to dobry pomysł, żeby Was zapytać, jakiego makijażu bym nigdy Waszym zdaniem nie zrobiła, to dawajcie znać też. Ale koniec gadania, po prostu chciałam Wam wytłumaczyć absurd tej sytuacji, jak bardzo te dwie rzeczy się ze sobą złączyły. Mniejsza. Zacznijmy. So today is going to be a really fun one. It's a brand new challenge that I came up with. Are you excited? I'm so excited. All right, so the Grinch. Okay, so I'm busting out the Mehron Paradise palette. Okej, wzięła paletę Mehron, bardzo dużo różnych kolorów i to jest paleta aktywowana wodą. And this has a variety of green. Okej, jak widzicie, rzeczywiście jest tutaj dużo zieleni. Ja, o dziwo, nie posiadam takiego zakresu zieleni, jeżeli w ogóle chodzi o farby, czy wodne, czy tłuste, więc będę musiała tutaj kombinować. Jedyne co mam, co wygrzebałam, to jest taka tłusta farba, neonowa i wydaje mi się, że ona będzie chyba trochę zbyt neonowa, a więc pomieszam ją z tą zieloną, tłustą farbą. Powinno być okej, chociaż nie wiem. Okay, here we go. Używa tutaj pędzelka, który chyba jest ścięty, trudno mi powiedzieć. Natomiast to jest taki pędzelek jak do nakładania podkładu, więc ja sobie wezmę taki z Nanshi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie mam pojęcia. Ja akurat w przeciwieństwie do Nikki nie mam absolutnie żadnych problemów z zielenią. Mimo że nie robię zielonych makijaży, to po prostu nic do nich nie mam, w sensie do zieleni. Ale pięknie to wygląda. I'm noticing that my body is like physically rejecting. Cały czas mówi, jak ona strasznie nie lubi zielonego koloru i właśnie dlatego to był ten, jak gdyby, challenge dla niej. Ja właśnie, o dziwo, wcale problemu nie mam. Może dlatego, że na przykład robiłam już Gamorę, która też była zielona. A poza tym ja lubię robić takie dziwne rzeczy, transformacje i tak dalej i wydaje mi się, że już miałam wiele kolorów na swojej twarzy. No dobra, teraz muszę przyznać, że trochę głupio to wygląda, ale brnę w to. No dobra, chyba to jest gotowe. Teraz co dalej? Do my neck last, because I don't want to get sweaty and then it running down. Okej, czyli stwierdziła, że nie zrobi teraz szyi, tylko zrobi ją na sam koniec. Czyli będę taką zieloną, pływającą głową. Dobra, nie wiem, którego cienia, w zasadzie odcienia dokładnie używa, ale jest to jasny odcień zieleni. A więc do tej zieleni dobrałam sobie jeszcze białą i taką ciepło-żółtą, troszeczkę jakby taką słonecznikową żółć i po prostu pomieszam je razem. Ja mam trochę utrudnioną sprawę, bo właśnie nie mam tej palety Mehronu, w której po prostu są idealne kolory, więc będę kombinować jak zwykle. Jeśli chodzi o pędzelek, to ona używa tutaj trochę pędzelka w tym stylu. Jej jest biały, ale jeżeli chodzi o wielkość i kształt, to są bardzo podobne. Dobra, wydaje mi się, że ten odcień, który pomieszałam, będzie całkiem spoko. I teraz zobaczmy, jak ona to nakłada. Niesamowite, że ona to robi... trochę bardziej żółtego potrzebuję. I niesamowite jest to, że ona to robi dokładnie tak, jakby się normalnie malowała. Właśnie jakby robi podkład, teraz korektor. Dobra, i teraz widzę, że używa też grubszego pędzelka, żeby to wszystko rozetrzeć. Więc ja
ja zamienię na ten od ciemniejszej farby i właśnie to wszystko ładnie ze sobą połączę. Właśnie teraz zwróciłam uwagę, że ona zrobiła najpierw jedno oko, a dopiero potem drugie, a ja się w ogóle tak rzuciłam odruchowo na drugie i teraz sobie narobiłam jakiś plam przez to, że to zaczęło wysychać i mamy problem. Mayday! Trzymajcie za mnie kciuki, bo jak nie wie, to kto? Teraz będzie robota między jednym a drugim pędzlem. Popsuje czy nie popsuje? Oto jest pytanie. Dobra, na pewno już widzę, że to nie będzie wyglądało tak idealnie jak u niej. Nie będzie tak ładnie rozblendowane. Okej, a więc z powodu użycia bardzo różnych produktów nie udało mi się tego zrobić super idealnie. Jak widzicie, są pewne miejsca, w których coś tam się zaczyna dziać. To jakby jeden produkt walczył z drugim. Ale to mi nie przeszkodzi i nie zabierze mi zabawy, bo może nie musi być idealnie. Ważne, żeby był Grinch i żeby był według instrukcji. So now I'm going in with a setting powder. Puder utrwalający. Underneath the eyes. It's gonna make everything a little bit more vibrant. Okej, czyli teraz bierze matowy, zielony cień i jakby utrwala to, co nałożyła. Więc ja zrobię to samo. Wezmę kolejny pędzelek. Mi się wydaje, że może być podobny do tego, który używała wcześniej. I chyba najlepszą zielenią do tego będzie Lime Light z Mystic Warsaw. No dobra, czuję się przepięknie, ale powiedz mi, co teraz, Nikki? Is the forehead with a lot of wrinkles and expression, and I want to get that expression in. Czyli brwi. Draw in like flicks of hair to get it that fluffy feel. Okej, najgorsze jest to, że nie pokazała, czego używa, tylko powiedziała, co robi i załóżmy, że widać, co robi. To jest dosyć trudne rozkminić, czego tu można użyć. Myślę, że w tym wypadku po prostu użyję czarnej pomady do brwi i skośnego pędzelka i spróbuję to zrobić podobnie jak ona. Okej, czyli z tego, co widzę, to najpierw wyrysowała delikatnie takie jakby włosy, a potem dała kształt cieniem i jeszcze na to wyrysowała włosy, więc here we go. Wydaje mi się, że tutaj będzie dosyć dużo pracy. Dobra, i te włoski z przodu dała tak mocno do góry. I potem to już jest tak bardziej na brwi. Może zanim przejdę dalej z samymi włoskami, to najpierw właśnie zrobię ten kształt cieniem, żebym wiedziała, jak daleko iść. I wezmę sobie czarny cień z NYXa. Załóżmy, że to ma być coś takiego. I teraz z powrotem przerzucam się na ten precyzyjny pędzelek i rysuję włoski. Więcej włosków. Ale mam piękną brew. Teraz dodaję białego linera. Okej. Więc w takim razie wezmę biały liner z NYXa i spróbuję powtórzyć to, co ona zrobiła. Mam dziwne wrażenie, że to będzie trudniejsze niż się wydaje. Ona powiedziała, że robi to po to, żeby dodać trójwymiarowości, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym to zrobiła, jakbym robiła Grincha. Teraz dodam trochę zieleni i chyba po prostu wezmę ciemnozielony cień i właśnie precyzyjny pędzelek i po prostu dodam zieleni. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna w ogóle, bo jeśli nie, to będę musiała kombinować jakiś eyeliner. Dobra, chyba eyeliner. Znalazłam ciemnozieloną kredkę do oczu i po prostu zrobię to tą kredką. O, chociaż ja bym właśnie bardziej widziała to wydanie w takim mocniej oliwkowym kolorze, że tak powiem. Okej, to już mam zrobione. I co teraz? Powiedz mi. I'm gonna quickly do the other side. Okay, now let's focus. Czyli po prostu muszę teraz zrobić drugą brew super szybko i poza kamerą. Czuję, że takie brwi to spełnienie moich marzeń. Teraz są takie modne, krzaczaste. Czyli teraz będzie czoło i zmarszczka na czole. Dobra, czyli zaczynamy cieniowanie. Trudno mi było znaleźć taki ładny, ciemnozielony, matowy cień, więc znowu będę rzeźbić i połączę z sobą dwa cienie. Jeden ten ciemnozielony z NYXa plus Untamed z palety Subculture. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Myślę, że jest trochę krzywo, ale nie jest najgorzej.
Co dalej? Yellow with a white shadow and I'm using this to highlight. Okej, teraz żółty z białym cieniem. Podkreślamy, uwypuklamy. Puchaty pędzelek do ręki. Jeśli chodzi o żółty cień, to użyję Shocker Light od Mystic Warsaw i pomieszam go z białym cieniem z NYXa. Nie wiem jak się nazywa, mam tylko takie coś. O. Jak widzicie, nie jest to aż takie łatwe, nie działa to tak szybko, trzeba tu stemplować i stemplować. Chyba za dużo nie zdziałam, ona zresztą też tutaj za dużo nie zrobiła. Ale widzę, że już tu coś szykuje ciemniejszego znowu. Aha. Dobra, tutaj akurat nie wspomniała co robi, ale widzę mniej więcej, czyli znowu wzięła ciemno-zielony cień i jakby robi grymas trochę od dołu, czyli tak jak ja bym zmarszczyła brwi. Trzeba zrobić jakby taki... już to głupio teraz wygląda, to naprawdę to dużo daje właśnie do takiego grymasu. I teraz na to dodaję jeszcze trochę jasnego i teraz używam głównie białego już, żeby jeszcze bardziej to wzmocnić całość, że tak powiem. Dobra. I teraz w następnym kroku widzę, że to konturowanie jej jest o wiele słabsze. Czyli to jakby jednak się zreflektowała i stwierdziła, że to musi być delikatniejsze. Nie wiem, trochę tak wygląda, bo tutaj nadal jest bardzo mocne, ale za to tu już wygląda 1000 razy delikatniej. W ogóle spójrzcie teraz na porównanie. Więc trochę nie wiem co mam robić w tym momencie, ale postaram się to jakoś tak rozetrzeć, bo najwyraźniej już to wcale nie jest potrzebne. No dobra, postaram się to trochę złagodzić. Now I can feel like I can add in a couple more defining hairs to the brows and then we can focus on the eyes. Dobra, czyli więcej do brwi. I tutaj, nawet wydaje mi się, że mam dokładnie tą samą rzecz, której używa, mimo że nie pokazała. To wydaje mi się, że to jest ten żółty eyeliner z NYXa, dlatego, że widać, że tutaj te włoski już nie są białe, tylko ona używa czegoś jasno-żółtego, więc wydaje mi się, że to jest właśnie dokładnie ten produkt. Dobra, to daje bardzo dużo jasnych włosków. Trudne tak naprawdę, żeby śledzić czyjś tutorial. I o dziwo ona daje tego naprawdę bardzo dużo. Dobra, i to samo na drugiej brwi. I widzę też, że poprawiła to jeszcze potem czarnym, więc ja zrobię dokładnie to samo. Dam jeszcze parę czarnych linii. Dobra, dalej. I am gonna prime my eyelid. Dobra, użyła bazy, ale nie wiem jakiej, bo nie pokazała, natomiast na pewno dała taki jasny, cielisty kolor, więc mam taką jedną bazę, uwaga, uwaga, i jest to baza od Urban Decay Eyeshadow Primer Potion w kolorze Eden. I czego ona użyje? Ciekawe, nakłada ten primer gąbeczką, taką małą żywą gąbeczką. Ja akurat też taką posiadam, mam nadzieję, że to jest mniej więcej podobny rozmiar. I zrobię to tym samym. Więc biorę bazę na dłoń. Ciekawe, jeszcze nie widziałam, żeby ktoś gąbeczką nakładał. Ale spoko, okej. Eyelid. Dobra, jak daleko? Pod samą brew. Ale bardzo ładnie kryje ta baza, rzeczywiście. Okej, załóżmy, że to jest to. I teraz wzięła paletę, której nie posiadam, ale może znajdę podobny cień. Ciemnobrązowy. Na pewno taki znajdę. I to jest taki bardzo ciemny, chłodny brąz. I z moich palet wybrałam sobie z palety Full Exposure od Smashbox ten cień. I ewentualnie z NYX Away We Glow ten. I będę je mieszać ze sobą w razie potrzeby. Okej, puchaty, okrągły pędzelek. Wezmę sobie taki i zacznę od cienia z NYXa, bo on jest taki bardzo mocno pigmentowany. W ogóle jestem w ciężkim szoku. To jest intensywny cień. Muszę przyznać, że to, co ona tam ma, to jest intensywny cień. Ja nałożę go sobie też. Świetnie, zapomniałam wcisnąć nagrywania, więc to, co się stało, to zmieniłam sobie pędzelek na trochę mniejszy i tutaj właśnie zrobiłam sobie taki kształt jak ona, czyli dosyć blisko w wewnętrznym kąciku i potem wyciągnęłam na zewnątrz, tylko u mnie różni się to tym, że moja brew schodzi w dół, a u Niki ta brew jest dosyć płaska, więc ten kształt będzie trochę inny,
trochę inaczej to będzie wyglądało, ale baza jest podobna. Więc kiedy kształt już jest gotowy, co ona dalej robi? Then I'm just blending the edges using soft circular motion. Okej, czyli blenduję i tutaj wezmę już rzeczywiście bardziej puchaty pędzelek i będę właśnie blendować tak jak ona. I powiedziała, że ona używa circular motions. I teraz użyła żółtego cienia, ale nie powiedziała jakiego, więc ja po prostu użyję tego żółtego, którego już używałam wcześniej, od Mystic Warsaw Shocker Light. Okej, teraz kiedy to już mamy gotowe, co dalej? Okay, time to cut the crease. Dobra. Cut the crease. Okej, robi tak jakby okrągły kształt, więc spróbujmy. Biorę taki sam płaski pędzelek i nie wiem, czy ona wzięła korektor czy bazę, więc ja po prostu nałożyłam tą samą bazę, której używałam wcześniej. I ona tutaj robi taki okrągły kształt. I mam wrażenie, że wychodzi z tym odcięciem trochę wyżej niż normalnie. W sensie, że to nie jest tak idealnie na załamaniu powieki, tylko trochę wyżej. Okej, wydaje mi się, że to jest spoko. I co teraz? Bierze jakiś jasno-złoty cień. Znowu nie pokazała jaki, więc muszę się domyślać i muszę sobie po prostu wybrać z nowej palety L'Oréal La Vie en Glow, jakkolwiek by tego się nie czytało. I ten pierwszy odcień. Jaki wzięła pędzelek? Płaski, dosyć duży, więc ja użyję takiego pędzelka. Ja nałożyła to do 1/3 powieki. No cóż, jej trochę bardziej połyskuje, więc może znajdę jeszcze coś z odrobiną takich drobinek. Z odrobiną drobinek. Born to Glow od NYX. On ma właśnie takie bardzo fajne drobinki. Okej. Much better. Adding that dark shade to the outer corner again. Czyli znowu biorę pędzelek z tym samym ciemnobrązowym cieniem, którego użyłam na początku i dodaję go w zewnętrznym kąciku. Mniej więcej tak. I teraz... I'm adding this pigment by I Am Iconic. Okej, dobra. Jakiś złoty, bardzo, bardzo błyszczący cień. Uwierzcie lub nie, ale właśnie przed chwilą przyszedł do mnie kurier i mu tak otworzyłam i po prostu był taki zmieszany i od razu uciekł. No cóż, ale mu się nie dziwię. Okej, wiem, że to nie pyłek, ale wydaje mi się, że na oku efekt zrobi podobny. Z palety Huda Beauty cień 24K, czyli taki bardzo intensywnie złoty. Zobaczymy, czy uda mi się go nałożyć pędzelkiem. No, słabo, więc spróbujemy standardowo palcem. To jest chyba jeden z dłuższych makijaży, jakie w życiu robiłam. Dobra, lecimy dalej. Teraz ten sam ciemnobrązowy cień przeciąga na dolnej powiece. W każdym razie tak, teraz wybiorę sobie mniejszy pędzelek. Ona tu ma taki malutki, chyba nawet płaski. I w ogóle wzięty z jakiegoś zestawu, bo taki jest króciutki. Myślę, że ten się nada. Jest krótki, w miarę płaski. Jedziemy. I teraz używa białego eyelinera w tym wewnętrznym kąciku. I ja spróbuję zrobić tak samo albo podobnie. Przynajmniej. Zrobię to. To jest strasznie długi tutorial, dlatego że to jest charakteryzacja plus oko. Dobra, gotowe. I teraz kolejny krok. One thing the Grinch is super known for, it's his extreme long, beautiful lashes. Oh my god. No dobra. Więc teraz zadziało się bardzo dużo i bardzo dużo zostało pominięte, bo widzę, że ten biały liner przeciągnęła jeszcze tutaj, jak gdyby wzdłuż załamania, czego nie pokazała i o czym nie powiedziała. No i oczywiście sztuczne rzęsy na górze, ale też na dole. Z dolnymi może być u mnie problem, bo ja takich chyba w ogóle nie posiadam, ale spróbuję też wybrać sobie jakieś mega crazy rzęsy, zrobić dokładnie to, co ona i wracam do was. No dobra, więc tak to wygląda. Użyłam rzęs od Lily Lashes Miami. W ogóle jeżeli chcecie kupić Lily Lashes, to mam dla was 10% zniżkę. Tutaj jest kod, którego możecie użyć. Muszę wam się przyznać, że już chyba siedzę tu 3 godziny, a tak naprawdę mam po prostu zieloną twarz i zrobione oko. Nie wiem, jak to jest możliwe,
Dobra, zrobiłam sobie przerwę na jedzenie, ale tak czy siak, po prostu co tu się dzieje? Jestem w szoku. Dobra, nos. Czarna kredka i obrys noska. Użyję czarnej kredki Marc Jacobs i ona tutaj zaczęła odtąd mniej więcej. Nie wiem, czy ten nos nie będzie za mały, ale on chyba miał taki malutki nosek. Taki trochę jakby cielisty kolor. Użyję palety Zoeva Smoky i wezmę ten szary, taki jasno-szary cień. Zobaczymy, czy to przykryje. Tak, ale trochę jest ciemniejszy niż ona ma, ale to dodam potem jaśniejszego. I delikatnie trochę białego na samą końcówkę. Myślę, że nosek jest zrobiony i teraz kolejny krok. Okay, then a line straight down the center of the nose towards the lip. Od nosa do ust linia. I ona chyba znowu robi to tym samym ciemnozielonym cieniem. Ale widzę, że dodała też chyba czarnego linera nawet. Więc rzeczywiście zrobię to cieniem i może zdejmę kolczyk, jak mi się teraz uda, żeby nie rozwalić zielonego. O, więc lecimy. Linia od nosa do ust. Okej, i teraz wezmę liner, bo pewnie chodziło o to, żeby to było tak bardzo, bardzo cieniutkie. Z NYXa Epic Ink Liner. Myślę, że w zasadzie jest podobnie. I teraz... Adding the wrinkles across the nose. Wrinkles across the nose. 3 zmarszczki. Więc biorę ten sam pędzelek z tym samym cieniem. Okej. No dobra, teraz jest ta środkowa zmarszczka przekształcona w taki uśmiech. Więc jakby się uśmiechnęła, załóżmy, że gdzieś tu i to pójdzie. Więc ja to rysuję po prostu na sobie, tak jakby u mnie to było. Dobra, muszę przyznać, że to nie jest łatwe. A najgorzej będzie powtórzyć to na drugiej stronie. Ale teraz trzeba zrobić ładne cieniowanie. Gdy Smeones teraz robi drugą zmarszczkę, która naśladuje... ale szybko przeniesiona akcja. Damn! Dobra, czyli teraz dodaję jeszcze ciemniejszego i ona tutaj mówi, że daje czarny. Więc zmienię sobie może pędzelek na mniejszy i wezmę czarny cień. Myślę, że git. Co dalej? Biały, żeby podkreślić górę zmarszczek. No cóż, i teraz trzeba tylko to wszystko powtórzyć na drugiej stronie. Dzień dobry, a w zasadzie już dobry wieczór. W każdym razie wiem, że może nie być idealnie, ale nie będę starać się robić tego totalnie perfekcyjnie. Nie o to w tym mi chodzi, żeby spędzić to na przykład 3 godziny tylko po to, żeby każda kreska była idealnie równo. Uważam, że jest wystarczająco równo i teraz lecimy dalej. Now I am going to add more wrinkles, the little whisker dots, the lip. Czyli widzę, że tutaj głównie teraz będzie znowu bez tłumaczenia, bez słów, tylko po prostu ona mówi, że zaczniesz sobie robić tam więcej zmarszczek, coś tam. Czyli pewnie znowu połowy będę się musiała domyślać, ale dam radę. Widzę, że zaczyna od zmarszczek na czole, więc tutaj idzie jakaś jedna zmarszczka. Okej, doszły kolejne nowe. Tutaj muszę naprawdę trzymać rękę na pulsie, bo co sekundę się coś zmienia. Usta! W końcu! Okej, chusteczka do makijażu, please! I teraz jakiej pomadki używa? Nebula liquid lipstick in the color Roses. Roses. Dobra, czyli to jest taki... właśnie taki różany, można powiedzieć. I chyba mam coś podobnego. Wydaje mi się, że pomadka Manhattan Soft Matte w kolorze chyba 53M będzie idealna. Więc let's see. I wydaje mi się, że ten odcień jest idealny i co dalej? Powiedz mi, Niki. Finishing touch. Kropki na chyba wąsy. I używa do tego czarnego eyelinera. Czarnego eyelinera.
cóż, wydaje mi się, że to chyba jest w porządku. Okej, co dalej? I'm quickly gonna do my neck and my hair. O, zaraz. Ona zrobiła tutaj teraz... Znowu ominęła. Zrobiła linerem tutaj taką grubszą linię. To zawsze odkryłam coś nowego, co się dzieje. Dobra, poczekam, aż to zaschnie i teraz next step. Hair off camera and I'll be right back as Mrs. Grinch. And Okej, czyli to, co się stało za kamerą, to jakieś następne 40 minut, czyli pomalowała szyję i dała perukę i, jak się mówi, czapkę Świętego Mikołaja, więc ja znowu muszę wrócić do mojego wielkiego pędzla i znowu do zielonej farby i zrobię to samo, czyli właśnie pomaluję sobie szyję. Okej, szyja zrobiona. I tak teraz patrzę na nią i ona ma zieloną perukę. Ja takiej nie posiadam, ale znacie mnie. Z moich czeluści szafy postaram się wynaleźć coś, co mogłoby w jakiś sposób być podobne do tego, co ona ma. Uwaga! Transformacja! A więc jeśli chodzi o moją panią Grinchową, to jak widzicie, poszłam w krótkie włosy. Improwizacja level hard. Niki podsumowuje, że to był jeden z najtrudniejszych make-upów, jakie w życiu robiła. I tak naprawdę dla mnie największym wyzwaniem był czas. Przez to, że musiałam oglądać jej tutorial i gdyby podążać za jej krokami, to trwało o wiele dłużej niż myślę, że bym to robiła po prostu z głowy. I literally started filming at 7 o'clock this morning and it is now 1. Took me 6 hours to do. 6. Okej, ona zrobiła ten make-up w 6 godzin, a ja zrobiłam go w 4. Ja myślałam, że mi to zajęło dużo czasu. I w ogóle nie miałam pojęcia, że jej to zajęło 6. O mój Boże. Dla mnie i tak 4 godziny, czy tam 4 z kawałkiem, to już jest po prostu wystarczająco dużo. Moje tutoriale, większość, nawet te halloweenowe, to są około 3 godzin max. Wow, 6 godzin. W każdym razie wy napiszcie w komentarzach, jak się wam podoba taki właśnie podwójny challenge, bo to było i challenge śledzenie czegoś z tutorialu i drugi challenge to zrobienie z siebie Grincha. To teraz chciałam wam pokazać efekt końcowy, przypatrzcie się dobrze. Życzę wam wesolutkich świąt. Jeszcze się będziemy widzieć na pewno w świątecznych odcinkach, ale świąteczny klimat już jest, więc widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Dzięki piękne i do zobaczenia. Ho, ho, ho! A jeśli chcecie, w zasadzie Grinch to powinien pluć tym ho, ho. W każdym razie, jeżeli chcecie jeszcze zostać na YouTube i oglądać go dalej, to kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zróbcie to klikając tutaj.